Witajcie na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj będzie trochę inny materiał, trochę mniej związany z samymi motocyklami, a jednak wspominałem zapewne, że ten kanał nie będzie tylko i wyłącznie o motocyklach, ale również o wielu aspektach związanych z majsterkowaniem. No i dzisiaj Wam chciałbym pokazać taką jedną prostą rzecz, więc zapraszam do oglądania tego materiału wideo. To co widzicie tutaj jest to model, który przed chwilą sobie zrobiłem w oprogramowaniu Fusion 360. Model, jak widzicie, uchwytu do mojej kamery, którą kupiłem niedawno, Wam pokazywałem Action Trójkę. No i mam tutaj wiele różnych uchwytów, no ale stwierdziłem, że można wykorzystać druk 3D, albo można spróbować wykorzystać druk 3D do tworzenia różnego rodzaju dodatkowych uchwytów, które mogłyby być przydatne na przykład do montażu takiej kamery właśnie w motocyklu czy w różnych innych miejscach. I na samym początku stwierdziłem, że zrobię taki uchwyt testowy, który de facto nie będzie do motocykla, a będzie do zainstalowania w zagłówku fotela tej kamery. Tak dodatkowo sobie chcę jeszcze czasem coś z samochodu, kiedy dla Was będę jakieś vlogi inne nagrywał, no więc chciałbym tak samo mieć możliwość zainstalowania takiej kamery w samochodzie. No jeżeli to się sprawdzi, no to również zainstaluję, właściwie stworzę model do zainstalowania takiego uchwytu na przykład w innym miejscu w motocyklu. Innym oczywiście pomysłem jest wydrukowanie na przykład uchwytu do kasku motocyklowego. Jak widzicie, to jest ten kask, o którym ostatnio Wam wspominałem. Ten kask już ma 8 chyba albo 9 lat i no, wymaga już wymiany, aczkolwiek na podstawie dla tego kasku właściwie stworzę tak samo model 3D uchwytu, który właśnie umożliwi nam mocowanie tej kamery. I zobaczymy, jak to wyjdzie, na ile to będzie stabilne, bo to, czego się najbardziej boję w przypadku druku 3D, a tutaj już sobie możemy przejść do kamery, gdzie widzicie, jak jest zdrukowany element. To, czego się najbardziej boję w przypadku druku 3D, no to wytrzymałość tych konstrukcji. O ile taki uchwyt na pewno sprawdzi się w samochodzie, a nawet jeżeli on by w jakiś sposób mi się w samochodzie połamał, no to nic się nie stanie, no bo kamera wpadnie najprawdopodobniej na fotel albo gdzieś tam na podłogę, więc nie ulegnie uszkodzeniu. No a w przypadku jazdy na motocyklu sami wiecie, że walczymy trochę z większymi oporami i nie wiem, na ile taki druk będzie odpowiedni. No ale myślę, że tak czy siak warto jest spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, jesteście ciekawi, interesują Was również takie różne aspekty trochę bardziej techniczne, no to jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z nowinkami. Tego bloga nie będę mocno przedłużał, pokażę Wam za chwilę efekt końcowy, zobaczycie jak to wyszło, jeżeli się uda, jeżeli dobrze to zostanie wydrukowane, no to też Wam pokażę, jak to zainstaluję sobie w samochodzie. Jak widzicie, uchwyt mamy już tutaj wydrukowany i tylko kwestia jest taka, że niestety, ale śruba, która jest do tego uchwytu, ta, która tutaj powinna złapać nakrętkę hex, taka klasyczna, którą mam, jest za krótka, no ale zastosuję sobie trochę dłuższą śrubę. No i tutaj jest też drugi element do skręcenia, czyli jak będę miał za chwilę zagłówek samochodu, no to tutaj, żeby ten słupek właśnie sobie złapać i ścisnąć, postaram się Wam to zaraz pokazać. No dobra, i sobie sprawdzimy teraz, czy to będzie pasowało do samochodu, bo ja wymyśliłem sobie, że tutaj tu go sobie zainstaluję, więc tutaj już Wam pokażę, bo skręciłem, widzicie, nakrętką i śrubą takie standardowe mocowanie, które jest przy kamerze i za chwilę sobie to przykręcę. Niestety nie mam jak złapać kamery, żeby Wam to pokazać, więc pokażę Wam, jak już przykręcę. Spójrzcie, uchwyt mam zainstalowany. Wiem, co poprawić. Niestety przy druku 3D jest tak, a przede wszystkim przy prototypach, że są jeszcze rzeczy często do poprawienia. Więc jak widzicie, o tutaj, czekajcie, złapię kamerę. Przydałoby się, żeby to było trochę
w sumie dłuższe i muszę trochę większą średnicę też zrobić na ten trzpień, ale ogólnie za chwilę zainstaluję kamerę i zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, myślałem, że jest po temacie, ale zobaczcie, no niestety tej kamery sobie nie ustawię tak do góry, bo ten zagłówek mi przeszkadza, więc cały ten element musiałbym zrobić dłuższy, albo też mieć dłuższą tutaj jeszcze jedną przedłużkę, którą mogę sobie ewentualnie wydrukować. Mam jeszcze jeden taki uchwyt, o zobaczcie, taki, no ale on spowoduje to, że kamera będzie kręciła w pionie. Najwyżej na razie zainstaluję, będzie kręciła w pionie, a w przyszłości sobie wydrukujemy element, który będzie dłuższy. No i macie teraz efekt końcowy, jak to wygląda. No nie wyszło idealnie, tak więc będę musiał sobie jeszcze przerobić ten uchwyt. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie również widzieć tego typu materiały wideo. Ja wiem, że to nie jest akurat temat związany z motocyklem, aczkolwiek może podobną technologię wykorzystamy do czegoś związanego z motocyklami i jeżeli byście chcieli, to mogę wam to pokazywać. Będę wdzięczny za subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia już wkrótce.